Co tu się wydarzyło? Gdzie jest woda? To miał być przelew, na którym miałem łowić. Widać, że są tutaj uwięzione ryby. Tam jest ciut przepływu, ale to jest całe nic. A tu po prostu nie ma wody. O kurde, co tu się wydarzyło? A tutaj się szlam zebrał. Praktycznie w ogóle przepływu nie ma. A miejsce klasycznie jak to nad Wisłą. Prosty dojazd, 7 km przez las, 10 km przez pola. Później na piechotkę kilka kilometrów przez krzaki i człowiek jest. Chciałoby się powiedzieć w ukrytym raju. Nie ma tutaj nikogo kompletnie. Tam pięknie coś gania. Drobne rybki się non stop spławiają, więc tam gdzieś będę sobie tutaj łaził. Przyjechałem wieczorem. Jest już chyba godzina jakoś. Tak, w 6:30. Ale dramat. A tu miałem klenie łowić. O, tu. No tu. Pomimo takiego dramatu ze stanem wody, no jest tu przepięknie. Ogromne klucze kormoranów. Jest przepięknie, tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 50 na jednym skrzydle, 50 na drugim. Tak około. Czyli 200 sztuk kormoranów właśnie poleciało. Tam lecą następne. I ryba jest, skoro są kormorany. No przecież one coś muszą jeść. No tak by tutaj... No chyba, że właśnie takim kluczem stąd uciekają, bo nie ma ryb. No dobra. Ja tu sobie pochodzę i popatrzę, gdzie tu w ogóle można pójść i porzucać. A Was zapraszam na dzisiejszy poranek, w sumie do południa, nad Zalewem Zegrzyńskim, bo jakieś tam sandaczyki się trafiły. Może nie za dużo, ale to jest ten sam dzień. Po prostu chciałem, jak co roku na Niżówce, o, kolejny klucz kormoranów. Jak co roku na Niżówce chciałem połowić sobie na przelewach kilka razy, ale teraz się zastanawiam, gdzie tu następnym razem pojechać. Tam jest jeszcze jakiś widoczny przelew na głównym nurcie i chyba tam spróbuję dojść. A Was zapraszam na wędkowanie na Zegrzu. I oczywiście po tym Zegrzu wracamy sobie tutaj nad Wisłę. Mam nadzieję, że coś tam się będzie działo. Piękny wieczór, już się robi trochę chłodniej. Także teraz zapraszam. Witajcie na kanale Co na Wędce. W końcu przydałoby się coś większego złowić. Ale piękne ryby tutaj przepływają. I jest pierwszy okonek. Nawirujący ogonek. Nawet się zrymował. O, spadł. Ale był malutki. A nie, jest jeszcze. Ale maluszek. Chociaż taki... O, taka rybka. Jest kolejny. Łowię praktycznie z podbicia tym wirującym ogonkiem. Nie są to duże... O, spadł. Nie są to duże okonie. Ale fajnie by było jednak coś połowić. No i tylko na płytkiej wodzie na razie chcą. Te ryby, które znalazłem na głębszej, nawet pływają teraz jakieś dookoła łódki na 7 metrach. I jakoś te są niechętne. I prowadzę tak dość szybko, z zatrzymaniem, tak żeby te ryby sprowokować. Muszelki są, wszystko jest. Ale było fajne branie. Ach, skubaniec. I to już było na zejściu z płytkiej wody na głębszą. Tu są larseny. A tu są ryby. Ryby na razie nie biorą, oprócz tych małych koni. To mała przerwa na ciastko. Ze śliwkami. Kurde, ale była ryba przy podnoszeniu tego wirującego ogonka. Ale nie widziałem, co to było. Nie mam pojęcia, co to była za ryba. Ale dobra była. No to poprowadzę trochę w toni tego wirującego ogonka. To było tuż, dosłownie tu przy samej łódce.
I jest okoń. Ale tak 2-3 razy próbował. Jest w końcu fajniejsza rybka. I taki okonek. Jest jakaś rybka nieduża. Na większą gumę, 4-calową. I jest okonek. O, spadł. Nie, jest jeszcze. Jest kolejny okonek, ale znowu nieduży. A nie, taki już całkiem fajny. I taki okonek, znowu na wirujący ogonek. Ten wirujący ogonek ostatnio się fajnie sprawdza. Ale piękna ryba tutaj jest, centralnie pod łódką. Ale tutaj przepiękne ryby płyną. Przy takim wypłyceniu. Pięknie się odbijają. Ale piękne branie było. Przepiękne branie. Co to będzie? Jest sandaczek. Jest sandaczek. Niewymiarowy, mały, ale jest. I to przepiękne branie. No, oddaj ogona. Dzięki. No, leć, płyn. Ale pięknie poszedł. Ale ja kocham te brania. Ha! I stoję sobie po prostu przy takiej tutaj podłużnej górce. Oddalę kawałek. Tu jest taka podłużna górka, tu jest taki fajny, ostry kancik. Ja już stoję na 7 metrach, a dziób jest pewnie na jakichś 5. Więc bardzo ostre. Zejście tu już jest łagodniejsze w tą stronę. I tutaj była rybka. O, kolejne branie, ale to już któryś raz z kolei okonki też mi tutaj stukają. Ale przepięknie, jak mi tego brakowało, kurczę. Tak mi brakowało takiego brania porządnego, sandaczowego, pierdyknięcia. Ojku, od razu się człowiek grzewszy, już zacznę coś nagrywać. No bo wcześniej, no są, tutaj też są okonki, no jest tych okonków trochę, ale nawet taki 50-taczek jak przywali, to przywali. Od razu ciśnienie się wyrównuje. Absolutnie nie skacze, bo to wcześniej było mocno opodnięte. I przepięknie. Aż mu parę fotek wstryknąłem. Jest kolejna rybka i chyba będzie fajny okoń. No już tak ładnie przyładował. A nie, to sandaczek kolejny. Jest kolejny sandaczek. Papa. Nadal jestem przy tej górce, delikatnie się przesuwam. Jest pełno drobnicy, tak jak tutaj widać, czasami nawet spławia się na powierzchni. Ale znów samo południe. Ten poprzedni fajniejszy sandaczek był, nie wiem, z 15 minut temu, 20, nie wiem. Tam będzie gdzieś widać godzinę na echosondzie, ale też jakoś 11 z groszami chyba wziął. Ale tutaj próbuję złowić, bo na bank, znaczy na bank, no nie wyjąłem, to nie wiem na bank, ale o, może inaczej. Wydaje mi się, że na echosondzie widziałem większe ryby, przynajmniej 2. Może te by jakoś się udały skusić. Kurczę, najgorsze, że są te brania i trafiły się te sandaczyki, bo się... Jest, siedzi. O, jest ładniejszy. No i kurde, branie się chyba nagrało z tego, co widzę, ale bateria się tak przegrzała,
że aż spuchła i nie mogłem jej wyciągnąć. Jak pociągnąłem za to, to po prostu się oderwało. Dobra, na szczęście nie przepaliła się ta bateria. Ale piękna ryba była. No to już był piękny ryb. Na 5 gramach 4-calowa guma. I właśnie, bo jeśli chodzi o ten mój opad podbicie, to tak jak widać, ja mam nie takie typowe, że na raz, na dwa czy cokolwiek, tylko chodzi o to, nie wiem na ile to będzie widać, że te moje podbicia to wygląda jakby po prostu była trącona rybka blisko dna. To jest takie po prostu szybkie 2 ruchy, tak jak konająca rybka i później sobie delikatnie opada. Tak to sobie wymyśliłem i dlatego najczęściej właśnie w ten sposób łowię, bo no to jest mocno skuteczne. Przynajmniej w moim przypadku. No nie jest takie po prostu jak często robią 1, 2 i czekanie. 1, 2. Oczywiście ten sposób też jest często skuteczny, ale ja sobie tak to wymyśliłem, że na te leniwe ryby, które stoją gdzieś tam przy dnie już po żerowaniu, poprzed jakkolwiek, to właśnie na coś takiego jeszcze się skuszą, bo to jest łatwa zdobycz. No tylko te ryby trzeba... Ale kurde... się zagapiłem. Za długo zostawiłem na dnie, one czasami dosłownie przy samym dnie biorą albo równo z dnem. No i niestety te ryby trzeba znaleźć, te odpoczywające, te leżące na dnie. Tych w toni, no kurczę, na tą chwilę nie potrafię złowić. Ale piękne... Co się stało? Ale było piękne branie. No kurde, ale ściągnął gumę. No stało ich tutaj kilka. Jutro ich nie będzie. Dzisiaj pewnie za chwilę ich tu nie będzie. Więc chcę jeszcze chwilę wykorzystać. A nie skończyłem mówić wcześniej, że już miałem jechać do domu. Jeszcze trochę coś tam popracować sobie. Bo po południu jadę na Wisłę. Ale piękne branie, kurde. Znowu się nie wciął, ale to jest niesamowite. Jest godzina 12:10. Branie za braniem. Ale chodzi o to, że po lewej stronie mam górkę. Przede mną jest... Ja stoję tutaj już na głębszej wodzie. Tu już jest głębsza woda. Przede mną jest tam 5 metrów. Po prawej stronie mam 7. Tuż zaraz za łódką. Ale przede mną jest jeszcze jedno małe wypłycenie. I z tego wypłycenia schodzę w dół wzdłuż tej krawędzi. Tutaj, która jest. Jest, siedzi kolejna ryba. Dobra ryba. Co to będzie? Sandaczek, ale nie trafił. Ojejku. I żeś narozrabiał, panie kolego, no. Jak tyś to zrobił, powiedz mi? Leć, płyń. No i jeszcze jeden się trafił. Właśnie co ciekawe, że 2 razy przepłynąłem koło takiego tutaj sobie właśnie miejsca i te rybki nie uciekały, więc nie płynęły gdzieś tam sobie dalej, tylko tutaj sobie na chwilę przycupnęły. Możliwe, że po dobrym żarciu, bo drobniczki jest tutaj sporo. Teraz mniej się jej spławia, ale jeszcze niedawno też się fajnie spławiała. No gdzie? Co? I znowu było przytrzymanie na samym dnie. Dlatego trzeba bardzo szybko podbijać. Jak tylko guma dotknie dna, od razu trzeba podbijać. Nie ma innej opcji. I pewnie ten film wplotę w film z Wisły. Także wracamy nad Wisłę.
O, jakieś rybki tu ganiają, ale to kleniki za tą drobnicą, która odbija od brzegu, jak podchodzę. Jest i bober. I tak sobie rzucam różnymi przynętami. Żaden bolek się tutaj nie pokazuje. Nigdzie w okolicy. O, tam coś się spławiło. Ale chyba spróbuję dojść na tamten przelew. Może tam gdzieś jakieś klenie będą stały. A może jeszcze jakaś mała blaszka? W tak zwanym międzyczasie. Kurczę, ale dotąd to jest jeszcze ciemno i tak w miarę wilgotny ten piasek. Tak jakby to niedawno jeszcze te z pół metra spadło dosłownie. No tutaj na tej przypływającej wodzie na bank stoi jakiś kleń. Może i nieduży, ale na pewno jakiś stoi i tutaj jeszcze może coś stać. Mam nadzieję, że jestem wystarczająco daleko i mnie nie widziały. O, jest, siedzi, ale maluszek, mikromaluszek. O, taki. Zmykaj. No i to jest w sumie taka największa zabawa, żeby trafić największego w takim miejscu, bo stoją tam też większe. I oczywiście je jest najciężej trafić, dlatego próbuję jak najdalej. Tylko że w teorii jak woda płynie w tamtą stronę, to one są głową w moją stronę odwrócone. Ale nie widziałem, żeby coś uciekało większego. A zazwyczaj na takich płytkich przelewach to jest ślad. Najgorsze, że tu jest taka ilość drobnicy, że moja blaszka to słaba konkurencja dla niej do zjedzenia. Ale jest pięknie. Słońce tam jest za drzewem i tam widzę, jak fajna ryba jakaś zbiera coś z powierzchni, ale jak do niej dotrzeć, zaraz to spróbuję się przebić. Tylko jeszcze obrzucam te przelewy. Niewielkie, ale jakieś są. Fajnie próbował wcelować. Nie był jakiś za duży, ale już nie taki zupełny maluszek. Jest, ale spadł. Jest, ale niestety znowu maluszek. O, a to boleń. Ale fajnie, są małe bolki. Ale tam piękny kleń był. Przejechałem mu nad grzbietem i tylko odpłynął skubaniec. Ale tam boleń pogonił. Przepięknie. Dobra, udało się tutaj dojść. Machnę pewnie ze 2-3 razy tutaj za tym bolkiem, ale tutaj całe stada kleni uciekają, ale takich niewielkich. No i dobra. Jest już blisko zachodu słońca, więc trzeba się troszkę śpieszyć, żeby tak zupełnie po ciemku nie wracać przez tą wodę. Ale tych kormoranów tu lata, no masakra. Całe klucze tych czarnych ptaszysków. No i jest przelewik. Trochę może za szybki. Ale i jakiegoś klenia może się uda upolować, zobaczymy. Ale jest fajnie. Dobra, wracam z powrotem tam. Bo tu ze 2 razy jakiś bolek pogonił. Więc od razu woblerek. Szybki. I on gdzieś tutaj na skraju nurtu przeatakował. O, to chyba wydra tak wyjadła. Doszczętnie. Ale co dziwne, że w takich przelewach nie stoją żadne większe klenie. To nie chodzi o to, że ich nie złowiłem, tylko nawet jak się przechodziło i one się wypłoszyły, to zawsze był ślad. Dobra, podbierak będzie służył za wiślany badyl. Kurczę, ale nawet tych małych kleników nie widać, żeby było jakoś trochę więcej. Ciekawe, gdzie te klenie się przeniosły z tych przelewów. Czy tak po prostu sobie pływają po otwartej wodzie? Bo leniowych ataków widziałem dosłownie, nie wiem, 5. Słabiutko, słabiutko.
Ale jakby tu z rybami nie było, to i tak jest pięknie. Jest pięknie, tylko wody brakuje. No, coś tutaj zaczęło ganiać. I tu pod samymi nogami jakiś bolek łazi. Kurde, myślałem, że to ryba, tam płynie taki ślad, a to bóbr. Skubaniec. Muszę szybko zwinąć, żeby go nigdzie przypadkiem nie zahaczyć. Tylko nie widzę, gdzie on popłynął. Ale jest pięknie. Dobra, założę jeszcze blaszkę. Może jeszcze jakiś klenik czy coś by się trafiło takie, żeby za te 4 dyszki chociaż miało. Trzeba powoli wracać. No i latareczka już się przyda. Ale akcja. Syrenka tu wybiegła mi naprzeciwko. Nie ma już żadnego spławu. Zrobiła się totalna cisza na wodzie. Także trzeba ten dzień zakończyć. Dziękuję za obejrzenie filmu. W lewym dolnym rogu jest playlista z filmami o podobnej tematyce, w lewym górnym rogu mój najnowszy film, a w prawym górnym rogu zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.